smyczek boczny, smyczek oscylujący oraz lateral bowing, arco, arco legno i arco tratto. Ostatnie dziesięciolecia zaowocowały częstym wykorzystaniem efektu smyczka oscylującego na instrumentach smyczkowych. Smyczek oscylujący zazwyczaj oznacza się okręgiem ze strzałką lub ze spiralą. Dochodzą też oznaczenia miejsc na strunach, w których można wykonać efekt, plus szybkość jego wykonania. Rytmizacja efektu może wyglądać tak. Smyczek horyzontalny lub wertykalny. Najczęściej oznaczany jest za pomocą różnego rodzaju strzałek oraz linii odchodzących od nut. Przy czym samo pojęcie horyzontalny może modulować do oznaczania smyczka ukośnego, który daje troszkę więcej dźwięku. Sam efekt można wykonać arco oraz legno. Poszerzeniem efektu jest ruch smyczka, który można opisać jako zygzak lub trzepotanie na strunie. W dłuższych wartościach przybiera ono formę tremola horyzontalnego, które może być wyliczone lub nie, tak jak w klasycznym tremolo. Ciekawym efektem jest połączenie smyczka oscylującego lub wertykalnego lub trzepotania o równomierne przejście za podstawek i z powrotem. Połączenie to wykorzystuje się też w zapisie smyczka akcentowanego, gdzie akcent nie jest wykonywany w sposób klasyczny, a poprzez nagłe zjechanie za podstawek i powrót do sul ponticello. W tej części wykładu pokażę, jak grać smyczek oscylujący, wertykalny i inne techniki smyczkowe, o których mówiłam wcześniej. Smyczek oscylujący, czyli oscillato, to tak naprawdę kółka grane niedociśniętym smyczkiem, bez pronacji, najczęściej na stłumionych strunach lewą ręką, ponieważ taki efekt jest dosyć ciekawy. Dla nas i jako wykonawców dosyć istotne jest to, że trzeba faktycznie dosyć mocno trzymać smyczek, zwłaszcza małym palcem, ponieważ to odciążenie smyczka jest sztuczne i trzeba tak naprawdę mocno podwiesić rękę, żeby uniknąć prawdziwego dźwięku opartym smyczkiem. Oscillato może też być zrytmizowane. Tutaj możemy wybrać wysokość dźwięku. Załóżmy, to mogą być 8. Szesnastki. Jest to dosyć ciekawy efekt. W zasadzie dla nas wykonawczo niczym się nie różni to odpuszczenie, o którym mówiłam, od jakiegokolwiek innego oscillato. Musimy tylko się skupić, żeby zachować rytm, więc faktycznie w sposób trochę nietypowy trzymamy smyczek przy żabce i szczególnie zwracamy uwagę na to, żeby piąty palec leżał na smyczku i żeby smyczek był pod absolutną kontrolą. Smyczek wertykalny. Oczywiście możemy tą technikę wykonywać arco lub legno. Polega on na tym, żeby zacząć jak najbliżej lewej ręki i ruchem do siebie pociągnąć smyczkiem. Kompozytorzy często oznaczają, czy ten ruch smyczka ma być do podstawka, czy ma być za podstawek również, czy nawet ma być aż do
strunociągu. Wiadomo, że trzeba wtedy przeskoczyć przez śrubki. Nie jest to żadnym problemem dla tego efektu. Jest to wkalkulowane, jeśli kompozytor się na to decyduje, to wie, że tak być musi. Jeśli chodzi o lenio, tutaj w zasadzie bardzo wygodnie jest chwycić smyczek w ten sposób, tak go odwrócić i zacząć od lewej ręki w kierunku do siebie. Jest też pewna odmiana smyczka horyzontalnego czy wertykalnego i jest to smyczek ukośny. Dzięki temu, że smyczek nie jest idealnie równolegle do podstawka, tylko jest lekko ukośnie ciągnięty w stronę naszej szyi czy twarzy, możliwe jest uzyskanie większej ilości dźwięku. Fantastycznym efektem jest coś, co można nazwać zygzak bow, czy trzepotaniem smyczka. Oczywiście może ono być oznaczane jako pojedynczy ruch na stłumionych strunach. Brzmi to tak. Tak brzmi, kiedy dociśniemy trochę mocniej prawą ręką i faktycznie mamy wyznaczoną wysokość dźwięku przez kompozytora. Za podstawkiem brzmi to tak. Wielokrotny ruch możemy nazwać trzepotaniem, które co więcej może być usystematyzowane, dokładnie tak samo jak tremolo, czyli może być zwalniane, przyspieszane i w przypadku, kiedy przyjmiemy, że lewa ręka tłumi struny, takie tremolo horyzontalne, które można nazwać trzepotaniem smyczka, czy zygzak bow, brzmi tak. Możemy je zwalniać. Możemy też zwiększać jego amplitudę, jeśli stłumimy struny niżej. Smyczek oscylujący ma jeszcze taką jedną ciekawą odmianę, a mianowicie oscylato może odbywać się jednocześnie przed i za podstawkiem, czyli ruch okrężny jest bardzo szeroki. Może być aż do lewej ręki. Przypomina mi to trochę skrzepiące drzwi, ale uważam, że w niektórych utworach to jest wspaniały zabieg, bo może bardzo pasować. I ostatni efekt na dzisiaj to jest smyczek akcentowany. Wbrew pozorom nie chodzi o zwykły akcent, tylko o szybkie wtargnięcie smyczka za podstawek i powrót przed podstawek. I tak jak sobie na przykład gramy w miejscu sul ponticello, wygląda to tak. Dla mnie technicznie najważniejsze jest znowu kontrola prawej ręki i bardzo konkretne chwycenie żabki palcami, zwłaszcza piątym palcem i kciukiem, żeby faktycznie ta kontrola była ekstremalna i żeby smyczek nie utknął nam za podstawkiem. Jeśli podobał Ci się mój vlog, zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube, polubienia mojego fanpage'a na Facebooku oraz Instagramie i odwiedzenia mojej strony internetowej.